Ogólnie trzeba przyznać, że chłopaki są niezłymi hardkorami. W klapkach, pyk, bez butów, bez latarki. Właśnie przygotowują, żeby wiecie, żeby panicz gringo mógł sobie właśnie się powspinać. Ciężko mi się porozumieć, tu po angielsku niestety się nie dogadamy. No i plan jest taki, żeby oni jako pierwsi wbili się do góry i wymienili te liny, żebym ja mógł po nowej linie wyjść. Ja mógłbym włazić po tej starej, no ale safety first. Generalnie mocna akcja. Przed chwilą tu widziałem, jak ziomka mrówki oblazły. Mam nadzieję, że to są mrówki, a nie jakieś pluskwy. Ale tak, to raczej będą mrówki, które żerowały tutaj na jakimś martwym ptaku. Dobrze, że mój węch przestał istnieć po ostatnim covidzie, bo na pewno fest śmierdzi. To jest most za miliard. 1 miliard reais. Ponte. Ponte 1 miliard reais. Kolejny mały update. Przed chwilą szef do nas dołączył, przyniósł nam radio, no i uznaliśmy wspólnie, że ta lina jednak nie jest potrzebna, albowiem te stare liny, które tu już wiszą od jakiegoś czasu, są wystarczająco mocne i będziemy się po tych wspinać, żeby już nie tracić czasu na wciąganie tego i budowę nowych stanowisk. Pierwszy wspinacz już jest na pierwszym piętrze, bo ten pylon składa się z 2 pięter. No i właśnie pierwszy ziomek już jest na pierwszym piętrze. Teraz jest moja kolej. Nie widziałem jeszcze takich sprzętów. Dość archaiczne. To jest taki mój backup. Ogólnie. Kurde, mi już jest tak ciepło, że to jest koniec. A co dopiero jak się zaczniemy wspinać. Tu jeszcze zakręcimy. Cyk. Ok. Czyli jestem na krolu. W razie jakby król jebnął, to nie spadam, bo mam jeszcze to tutaj. A jakby to jebło, to mam jeszcze to. Także jest git. Piąta 46. 14 minut do wschodu. No to raczej nie zdążymy na wschód. Ale trudno.
wjechać do góry. Lindo Ponte. Wszystko fajnie, tylko my jesteśmy w połowie. Yeah. O, tu nie wieje. Zawsze chciałem połazić po takim moście. Największy wantowy most w całej Brazylii. Wow. Okej. O, mniejsza połowa przed nami. O kurwa, ptaki. Zaszyska. A? To chyba, że tędy. Maybe this, look. Try this. O kurwa, jebany zaatakował mnie. No come on, dawaj, dawaj, wylatuj. Kom. Taś. Where is the road? Tem corda, é lá do outro lado lá. Ropa, linha, road. Where is the road? Tu nie ma liny w ogóle. Aqui é a outro lado. Okej. W sumie to nie wiem, po co my tam próbowaliśmy tego ptaka straszyć, skoro tam nawet liny nie ma w środku. Czyli tu jest lina. Achei aqui. No i tu nie ma żadnego ptaka, ale za to jest lina. Okej, tym razem zostałem wpuszczony na pierwszego. W sumie to podoba mi się, bo będę pierwszy u góry. Mam tylko nadzieję, że te stanowiska, które tam wiszą od 2 lat, są wystarczająco wytrzymałe. Sprawdzałem ich stan z drona wczoraj. No to wyglądały całkiem znośnie.
Być może tam będzie szybciej. Tylko trzeba uważać, żeby się tu nie zapomnieć z tą asekuracją. Chociaż no czy ja wiem z tymi wszystkimi kablami. Nie, to jednak nie jest dobry pomysł. Idziemy normalnie po linie. I 10 minut później taka sytuacja. Jestem już prawie na górze. Czasami słychać jakieś takie groźne ambienty, bo tam ścigacze się przemieszczają po moście i dają gazu ostro. Jestem już prawie na górze. Liny wytrzymały. Dotarłem. Jestem na szczycie. 6:53. Godzina poślizgu. Z uwagi na spóźnienie kolegów, bo byliśmy umówieni już o 4 rano, ale przyjechali o 5. No ale koniec końców zrobili dobrą robotę. Tak to tu wygląda po 2 latach. Dobrze, że te wielkie ptaki tego nie podziobały. Tu jest taki wielki balkon. Także jest bezpiecznie. Także, aby doświadczyć wspaniałego uczucia wolności, pozbędziemy się uprzęży. Moje spodnie są totalnie mokre. Nie, tu dobem. Tu dobem. Tyle wiem, że tu dobem. ...190 metrów do ziemi plus minus. To jest dobra ilość metrów, aby przygotować yerbę na wysokim poziomie. Ze sklepu www.yerbanot.com. Tak naprawdę to już mi się skończyła i pijemy to gaucho, chimarao, ale w Polsce jest jeszcze dużo tej yerby w Yerbanocie, także w opisie jest link.
Pierwszy łyk trzeba wypluć. A drugi... Wow! Haha! Człowieku! Jakie to jest dobre! To jest tak dobre, że normalnie patera. Kolejny zwycięzca dołączył. Siemano. W klapkach, człowieku. Manuara style. Brazilian hardcore. Ahora sí. Yeah. Kto zajmuje się wymianą żarówek w tym miejscu? Quem substitui as lâmpadas aqui? Ela tá com bom tempo que ninguém tá trocando. Dobrze się bawi, że nikt się nie zmienia. Okej. Taka żarówka tu jest. Wygląda jak taka normalna pokojowa żarówka. Ta jest jakaś bardziej specjalistyczna. No ale ta jest taka zwykła i ciekawe. Ciekawe, jak ktoś musi wymieniać te żarówki, no to ja normalnie współczuję takiemu komuś, nie? Na tym moście, człowieku, wyobraź sobie, że to jest most, który kosztował 1 miliard reais. Początkowo miał kosztować 0,5 miliarda, ale finalnie cena osiągnęła zawrotną wartość miliarda. 1 miliard reais i tu nie ma drabiny, rozumiesz? Oni normalnie muszą po linie tu wchodzić, nie? Fest hardcore. A jakby to na złotówki przeliczyć, to jest 700 milionów złotych. No i most jest konkretny, ale no mogli tą drabinę zrobić tu, żeby chłopaki nie musieli się tak męczyć przy wymianie tych żarówek, bo no daj spokój. Tam się jedzie do dżungli. Tam się jedzie do dżungli. No ale tam jest Manaus, miasto, 2-milionowe miasto, w którym spędziłem ostatni miesiąc. Mieszkałem tam miesiąc czasu. Asykuracja, pyk, karabinek zakręcony, jeden, drugi. Safety first, pyk, assecuration. Ej, historia mojej wspinaczki na ten most teraz będzie. Tak więc od samego początku, kiedy przyleciałem do Manaus, po mojej głowie chodziła właśnie wspinaczka na ten most. No i ostatnio już wymyśliłem plan, żeby włazić po tym kablu. Okazało się, że to jest piorunochron, a nie poręczówka dla techników. No i zrobiłem przymiarki tam na dole i okazało się, że to byłoby zbyt trudne, żeby bez sprzętu wchodzić. No więc zacząłem węszyć i szukać sprzętu. A ciężko tu znaleźć w Manaus sklep ze sprzętem do wspinaczki, więc odezwałem się do mojego przewodnika Capiro. Powiedziałem mu, że chciałbym tu wejść i czy on może kojarzy kogoś z mieszkańców, kto jest wspinaczem i posiada sprzęt wspinaczkowy. I tak, okazało się, że Capiro kojarzy tutaj człowieka, który pracuje w firmie, która zajmuje się myciem okien. No więc pojechaliśmy do tego kolegi. Okazało się, że ten kolega jest tu szefem szefów wszystkich rope akceserów, czyli wszystkich tych ludzi, którzy zajmują się
dostępem linowym w mieście Manaus, no i że ten człowiek ma dostęp do sprzętu oraz do różnych możliwości, bo wierzcie lub nie, ale ta wspinaczka jest legalna. Ja się tu wspiąłem normalnie z pozwoleniem. Na dole jest szef, tutaj są ludzie szefa. Dobra, mniejsza o szczegóły. Ważne, że udało mi się wspiąć na ten most i to mnie kosztowało 4,5 tysiąca brazylijskich reais, czyli 3700 zł musiałem zapłacić za pozwolenie na wspinaczkę na ten most oraz za pożyczenie sprzętu do wspinaczki, no i za opiekę właśnie kolegów. I tak, właśnie myślę, że opłacało się. Opłacało się Wam to, bo to za Wasze pieniądze tu jestem. Ostatnio na live'ie właśnie nazbierałem. Robię czasami właśnie takiego streama i na streamach zbieramy donaty pod tytułem na kolejne przygody. No i ostatnio zbierałem na kolejne przygody w Ameryce Południowej. Nazbierało się sporo kasy. No i wydałem ją między innymi na to, aby zapłacić za pozwolenie na wspinaczkę na największy most wantowy w całej Brazylii. Tu jest około 190 metrów wysokości. Długość tego mostu to jest 3,5 km. Żeby przejechać ten most teraz samochodem, trzeba poświęcić około 3,5 minuty. Oczywiście jadąc z przepisową prędkością około 60 km na godzinę. A kiedyś, 13 lat temu, kiedy nie było jeszcze tego mostu, no to podróż trwała 3,5 godziny. Także 3,5 godziny zamieniło się w 3,5 minuty. Wtedy to było. Wtedy musieli się pakować ze swoimi samochodami na pokład takiego promu, no i przeprawić się przez tą rzekę. No i to trwało właśnie 3,5 godziny. Więc no duży progres, a ten progres to właśnie za jedyny miliard reais. Miliard reais. Czytałem, że wokół budowy tego mostu narosło wiele kontrowersji, bo no, tam jest to miasto Manaus, 2-milionowe miasto, a tam po drugiej stronie są tylko takie małe wioski. No dobra, i też takie trochę większe, ale tak naprawdę żadna z miejscowości po tamtej stronie mostu nie przekracza 100 000 mieszkańców. Czyli tam tak naprawdę statystycznie mało ludzi tam mieszka. No i oni się nie chcieli zgodzić na budowę tego mostu, no bo on tak jakby prowadzi tam, nie? Teoretycznie donikąd, ale dzięki temu mostowi można tam przecież pobudować. Ten most na pewno się przyczyni do rozbudowy Amazonii w tamtym kierunku, także bardzo dobrze Brazylijczycy, że zbudowaliście ten most i nie żałujcie tego miliarda, bo ja myślę, że warto było. To jest wspaniały most łączący Manaus z Iradub. I dzięki temu mostowi strona Iradub może się rozwinąć. Także dub. Ich warte auf die Nacht. Siemano. Pracę na wysokości.
razem zjedziemy tu od zewnętrznej, żeby nieco urozmaicić content. I teraz rolka. Uwaga, będzie ciekawostka z tą rolką, bo to jest podróba Petsa. Chińska podróba Petsa to jest. Normalnie kopia 1:1. Z tym, że wydaje mi się trochę lżejsza ta rolka. No i ona tu kosztuje w Brazylii przez internet, jak się kupuje, 150 reali. A oryginalny Pets w Brazylii kosztuje 1000 reali. Więc różnica jest ogromna. No i ten egzemplarz, na którym będę zjeżdżał, jeszcze nie był nigdy używany, więc życzcie mi powodzenia. No dawajcie Chińczyki, pokażcie co to żeście wzmotali. Działa? Działa. Jasne, że działa. Czemu by miało nie działać? Ale ta lina tu opornie przechodzi bardzo. Twarda lina bardzo jest. I opornie przechodzi przez przyrząd. Ale wszystko dobrze. Ale jestem spięty. Jestem bardziej spięty niż jakbym miał na samych łapach tu wisieć. O, no prawie by się stało. Jakoś człowiek tak pewnie siebie się czuje, kiedy jest pomiędzy ścianami. Okay, let's go. No i jedziemy w ciemność. Ziomek zasnął z radiem. Wow, jak fajnie. Ziemia. 9:23, czyli jakieś 4,5 godziny. Quattro hora. 4 godziny akcji. Obrigado. Obrigado.
Fajnie nam to wyszło. Wszyscy cali, bez ofiar. Że żółwik z szefem. Obrigado. Okay, thank you. Vertical Life Company, you know where I'm at. Yeah. Manaus, rope access, and BNT together. Yeah, that's right. A tymczasem to już wszystko. Także obrigado za wytrwanie do końca i Pozdro. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo no meu